Dziś odniosę się do jednego z najczęściej przez Was sygnalizowanych problemów, bo jedni z Was mówią, że mieszkań w Polsce mocno brakuje i trzeba je budować, inni z Was natomiast mówią, że demografia jest tak fatalna, że mieszkań wręcz nie potrzeba. A w odniesieniu się do tego tematu pomoże mi taki wzór, do którego za chwilę zresztą wrócimy. Ten wzór pochodzi z rozporządzenia dotyczącego właśnie tworzenia planów ogólnych gmin i obliczania zapotrzebowania na nowe mieszkania. Do tego wzoru jeszcze wrócimy w tej audycji i powiem też, co z niego wynika. Tak dla Polski, jak i dla kraju, dla powiatów. Wnioski musicie wyciągać sami. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, jak tutaj zarabiać, zmiany w prawie, subskrybuj ten kanał, a wkrótce też będzie audycja o bardzo ciekawym sposobie podziale nieruchomości prowadzona przez prawnika, a także będzie audycja o tym, jak można wynająć mieszkanie legalnie i jeszcze nie płacić od tego podatków, tak? Więc zachęcam do subskrybowania tego kanału i również sugerowania nam w komentarzach tematów nowych audycji, a przy okazji tradycyjnie na stronie symen24.pl te nasze audycje, które widzisz, są zamieszczane z wykresami, z danymi takimi trochę w lepszej formie niż można to zobaczyć na kanale YouTube, więc zapraszam. Są tam też kursy o obrocie nieruchomościami. Ten zmartwiony jegomość, to już go znacie z niektórych naszych audycji. Kuba zmartwiony, bo on właśnie zastanawia się, czy warto inwestować w domy, czy warto budować. I teraz przejdźmy do takiej krótkiej uwagi o demografii. To są dane GUS-u i to jest prognoza demograficzna dla Polski na rok 2060. I widzimy, że w porównaniu do czasów obecnych tylko w jednym województwie tak naprawdę spodziewany jest przyrost ludności, a w pozostałych województwach raczej ubytek, przy czym zauważcie, że ten taki najintensywniejszy pomarańczowy kolor to jest ubytek w granicach od minus 19,5 do minus 27%, więc no to jest potężny ubytek ludności, a jak ludności ubywa, no to po co tam budować mieszkania? Powstaje pytanie. Zobaczmy to jeszcze, jak to wygląda w podziale na powiaty, bo tu już nie jest tak różowo, nawet w województwie mazowieckim, gdzie widzimy tylko, że Warszawa i te okoliczne powiaty mają według prognozy zyskiwać na ludności, natomiast te inne powiaty tracić. I zauważcie, że to nawet ten najbardziej taki intensywny, znowu granatowy kolor, no to powyżej 25% ludności ma przybyć, ale to są głównie, bym powiedział, te powiaty, w których znajdują się największe miasta, ale też spójrzmy sobie na przykład na Białystok czy na Poznań, gdzie prorokowany jest przyrost ludności wokół tego miasta, ale nie w samym mieście. To warto zauważyć, że nawet jest tutaj pokazane, że nie wszystkie te miasta dzisiejsze, które są duże, uważane są za te, w których będzie liczba ludności rosła. No, oczywiście zobaczymy, jak to będzie. 2060 jest bardzo daleko, ale teraz, jeżeli chcesz zarabiać na nieruchomościach, no to warto zastanawiać się, gdzie się budować, gdzie kupować nieruchomości, czy po to, żeby na nich zarabiać, na ich budowie, czy też na przykład, żeby zarabiać na wynajmie tych nieruchomości, bo może i to będzie popularnym jakimś źródłem zarobku. No, z tamtych mapek widać, że to głównie w tych większych miejscowościach, ale spójrzmy się na ten bardzo ciekawy wzór, do czego on służy. No,
powiedziałem, uchwalono nową ustawę, czy też zmianę w zasadzie ustawy o planowaniu przestrzennym i tam wprowadzono takie pojęcie jak plany ogólne, a w tych planach ogólnych trzeba w jakiś sposób ustalić, czy w ogóle w takiej gminie jest potrzeba nowych terenów, które będą przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, czy też pod jakąkolwiek inną zabudowę. No tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo audycje właśnie o tych planach ogólnych macie chociażby dla wspierających, albo w ogóle wręcz na naszym kanale na Symen24, gdzie bardzo dużo mówimy i szkolimy o obrocie nieruchomościami. To byłby temat rzeka, gdybym tutaj zaczął teraz to dokładnie omawiać. To jest fragment rozporządzenia i ten fragment sprowadza się do tego, że mamy obliczyć, ile osób będzie potrzebowało nowego mieszkania. A jak to mamy obliczyć? Mamy, no w skrócie, przyjąć sobie jakąś przewidywaną w prognozie liczbę ludności za 20 lat, powiększyć ją jeszcze o 5% i od tej liczby odjąć taki dziwaczny ułamek, który nam pokazuje teoretyczne zaspokojenie zapotrzebowania przez obecną istniejącą zabudowę, powierzchnię użytkową. PUM 0 to jest powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych w obecnej chwili, a P20 to jest taka prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań przypadająca w danej gminie na jednego mieszkańca i można ją obliczyć w ten sposób, że na dwa sposoby. Pierwszy to jest, że bierzemy i mnożymy 3 razy tą powierzchnię, która jest obecnie i odejmujemy dwukrotną powierzchnię na jednego mieszkańca, która przypadała 10 lat temu, a drugi wzór to jest dwukrotnie powiększamy obecną powierzchnię i odejmujemy od niej jedną powierzchnię, która była 20 lat temu przypadającą na jednego mieszkańca. Przy czym jeszcze w tym rozporządzeniu jest napisane, że gdyby to P20 wychodziło mniejsze niż 40, to do wzoru na górze należy podstawić 40 metrów na jednego mieszkańca. I gdybyśmy się spojrzeli na dane dla Polski ze spisów powszechnych za 2021 i 2011 i porównali to też właśnie z wielkością mieszkań, liczbą mieszkańców i tak dalej, to wyjdą nam ciekawe wnioski. Po pierwsze z tego górnego wzoru na P20, jak pomnożymy tę powierzchnię przez 3 obecną, czyli w 2021 roku wynoszącą 34 metra i odejmiemy od tego dwie powierzchnie sprzed 10 lat, która wynosiła 25,6 metra, to razem nam z tego obliczenia wyjdzie właśnie 40 metrów kwadratowych na jednego mieszkańca. No, założenie jest w takim razie, że za 20 lat na jednego mieszkańca ma przypadać znacząco więcej, prawie o 1/3 obecnej powierzchni mieszkaniowej więcej, bo to jest różnica między 40 a lekko, minimalnie ponad 30 metrów kwadratowych. No i teraz podstawiamy sobie obecną do górnego wzoru liczbę metrów kwadratowych w mieszkaniach, która ten PUM obowiązujący dla 2021 dzielimy przez to P20, bierzemy prognozę ludności, powiększamy ją o 5%. Ta prognoza wynosi 35 193 000 w 2041 roku. No i jak to wszystko sobie policzymy, to nam wychodzi, że musimy zaspokoić potrzeby mieszkaniowe ponad 8 milionów ludzi. 8 107 490 ludzi. Takie potrzeby mieszkaniowe musimy zaspokoić w ciągu lat 20. Co gdybyśmy założyli, że za te 40 lat za te 20 lat, ma
mają przypadać 2 osoby na jedno mieszkanie, co jest dużo lepszym wskaźnikiem niż dziś, no to by nam wyszło, że ponad te 4 miliony mieszkań musimy zbudować, no mniej więcej przez 20 lat 200 000, troszeczkę może więcej rocznie mieszkań. Mieszkania to są liczone w tej statystyce, mieszkania to domy. I co wynika z tego wyliczenia? No, wynikałoby, że mamy jednak spory brak mieszkań w całym kraju, że to budownictwo nadal się może rozwijać. Pytanie jest tylko, czy taki optymistyczny przyrost powierzchni mieszkania na jednego mieszkańca wynoszący 40 metrów jest dobrym założeniem, czy złym, czy tak będzie za 20 lat? No, teoretycznie ma przybyć w ciągu 20 lat 10 metrów kwadratowych na jednego mieszkańca, a jak widzimy między spisem 2021 a 2011 przybyło 5, więc teoretycznie jest to możliwe. O ile oczywiście nie będzie też narastał trend obecny budowania coraz mniejszych mieszkań, bo zobaczcie, że na przykład deweloperzy to już budują te 3 pokoje około 50 kilku metrów, a kiedyś to było ponad 70 parę metrów, nie tak dawno, bo to można powiedzieć na początku lat 90., czy też pod koniec 80., czyli w tym złym okresie mieszkania 3-pokojowe były mniej więcej o 30% większe niż dzisiaj. Domy jednorodzinne również się zmniejszają i ulegają takiemu zmniejszeniu. Zobaczymy, jak to będzie, ale przypomnijcie sobie też te mapy dla województw, dla powiatów, z których wynika nawet, że niektóre te duże miasta będą miały ubytek ludności i gdybyśmy teraz ten rachunek prowadzili dla każdego powiatu, czy też dla każdej gminy, to on nam wyjdzie w sposób różny. To wyjdzie, że po prostu jest wiele lokalizacji, w których ta ludność będzie tak mocno ubywała, no bo minus 27% w jakimś województwie to jest potężny ubytek, tak będzie mocno ubywała, że w zasadzie tych mieszkań nowych w zasadzie wcale nie trzeba będzie budować. Albo nie warto ich będzie kupować może pod wynajem, bo nikt nie będzie chciał ich wynająć. Chyba że, i tu znowu chyba że, i przypominam Wam naszą jedną z poprzednich audycji, o wpływie dyrektywy EPBD na ceny budowy mieszkań. Chyba że po prostu ta dyrektywa spowoduje to, że nowe mieszkania będą na tyle drogie, koszty ich budowy będą na tyle drogie, że nie będzie ludzi stać na kupowanie tych mieszkań. A jeżeli ich nie będzie na to kupowanie stać, no to będą być może chcieli wynajmować. Tutaj oczywiście trudno powiedzieć, co się może wydarzyć w ciągu najbliższych 20 lat, bo nawet jak sięgniemy pamięcią wstecz w ciągu ostatnich 5 lat, mieliśmy wybuch wojny na Ukrainie, mieliśmy pandemię COVID, które w jakiś sposób wpłynęły na rynek nieruchomości. Pandemia COVID, a w zasadzie potem skutki jej, prawie zerowe oprocentowanie lokat, bardzo niskie kredyty spowodowały, że ludzie, no, można powiedzieć, ruszyli śmiało z budowami domów, z kupowaniem nowych mieszkań. Napływ Ukraińców spowodował zwiększoną konkurencję o wynajem, ale już teraz takiej konkurencji nie ma i na tym rynku wynajmu można już coraz lepiej negocjować ceny. I nawet widziałem ostatnio takie badanie, w tej chwili nie pamiętam, kto je robił, ale ono pokazuje, że tak jak jeszcze rok temu wielu, czy tam prawie połowa Ukraińców chciała pozostać w Polsce na dłużej, na stałe, tak teraz znacząca większość Ukraińców już nie wiąże swojej przyszłości z Polską. W tych prognozach demograficznych, oczywiście, które prezentowałem przed chwilą, też jest uwzględniony wpływ emigracji i imigracji do Polski i nawet to jest takie założenie, że będzie sporo imigrantów do Polski przybywało. Czy Polska będzie takim atrakcyjnym krajem w ciągu najbliższych 20 lat, czy też nie będzie? No tego też absolutnie nie wiadomo. W każdym razie chciałem powiedzieć tak, jeżeli ktoś twierdzi, że mieszkań jest w tej chwili zbyt dużo
i że już wkrótce demografia spowoduje, że nie będą potrzebne mieszkania, no to może być w błędzie. Dlatego, że właśnie są te migracje wewnętrzne i wskazywane jest to, że w niektórych miejscach napływ tej nowej ludności będzie potężny. To jest po pierwsze. Po drugie, te zasoby mieszkaniowe się wyczerpują, trzeba je odnawiać, ale też może ten ktoś mieć rację, bo są faktycznie lokalizacje, w których możemy się spodziewać, że demografia sprawi cud nadmiaru mieszkań. Krótko mówiąc, zawsze jeżeli patrzysz się na to, czy warto inwestować w nieruchomości, czy warto kupować ziemię na przykład po to, żeby później komuś odsprzedać zyski, bo będą potrzebne budowy, jak będą tworzone plany ogólne w gminach, które będą zezwalały właśnie wydawanie znowu warunków zabudowy, no to jeżeli tak inwestujesz, to po prostu patrz się na dane statystyczne odnoszące się do gminy, ponieważ tak naprawdę ja, prezentując Wam ten wzór, dokonałem małego przekłamania w tym wzorze i ten wzór jest stworzony nie na potrzeby całego kraju, tylko na potrzeby właśnie gmin. I staraj się docierać do informacji o gminie i patrz się, co się w niej dzieje. I pamiętaj też, że ten wzór to jest jakiś wzór ogólny, ale samo rozporządzenie właśnie o sposobie obliczania tego zapotrzebowania zwraca również uwagę na to, że oprócz tego wzoru trzeba zobaczyć, co się dzieje w danej gminie. Bo jeżeli na przykład w jakiejś gminie nagle zostaje utworzony jakiś potężny zakład przemysłowy, jakaś produkcja, czegokolwiek i będzie potrzebowała nowych pracowników, no to mimo tego, że przeszłość wskazuje, że ludność będzie ubywać w tej gminie, to przyszłość może pokazywać kierunek zupełnie odwrotny. Krótko mówiąc, do tych prognoz demograficznych również trzeba podchodzić z jakimś, z wiedzą, że jest to tylko prognoza. W dodatku ja do tego wzoru, którym wykorzystałem dla Polski, to też wziąłem takie dane ze średniej prognozy, z takiej dość optymistycznej prognozy GUS-owskiej, a jeżeli ktoś chce zobaczyć nasze starsze audycje, to w nich znajdzie również te warianty, kiedy przedstawialiśmy wszystkie 3 kreski prognozy demograficznej, tą optymistyczną, średnią i bardzo nieoptymistyczną, jeżeli chodzi o liczbę ludności w Polsce. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, sugeruj nam nowe tematy. Zapraszam do wspierania kanału. Wspierający zawsze dostają więcej i przypominam, że na Symyn24.pl znajdziesz te nasze audycje z wykresami, z tabelami w takiej formie łatwiejszej do obejrzenia, czasami z dodatkowymi komentarzami. Znajdziesz tam również szkolenia dla osób, które chcą zajmować się obrotem nieruchomościami w dowolnej formie, zarabianiem na nieruchomościach. Szczególnie zapraszam też właśnie na szkolenia związane z obrotem gruntami, bo to jest, myślę, bardzo ważna dziedzina rynku nieruchomości, a wymagająca naprawdę, naprawdę dobrej wiedzy. Cześć, trzymajcie się.